Cześć, siemano. W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, jak działa Boss Bonus, ale może zacznijmy najpierw od początku, bo rok temu Chipsoft wprowadził coś takiego do gierki, co nazywa się Bostiariusz, czyli dokładnie to, co widzicie teraz na ekranie. Tak jak wcześniej mieliśmy bestiarkę, teraz mamy bostiarkę, czyli wbijamy sobie konkretne bossiki, za co dostajemy punkty bossowe, które przekładają się później na boss bonus. Oczywiście mamy tutaj dostępne prawie wszystkie bossy i mini bossy, które są możliwe do spotkania w grze. Są to bossy rajdowe, są to bossy, które możemy robić daily i są one podzielone na 3 kategorie w zależności od tego, jak rzadki jest dany boss, czyli Bane to są bossy, które są najczęściej spotykane na mapie, które respią się na przykład co kilka minut, jak dobrym przykładem na przykład tu mogą być mini bossy falconowe i tych trzeba zabić 300. Później mamy Archfoe, których trzeba zabić 60 i na koniec są Nemezisy, czyli to są na przykład bossy, które pojawiają się raz w tygodniu, czy raz w miesiącu, raz na pół roku lub po prostu gdzieś tam losowo na najazdach, jak powiedzmy bossy Poi, czy jakieś tego typu rzeczy, czy Ferumbras, Orshabal itp. itd. Co ciekawe, do Nemezisów zaliczają się również bossy z mini aren w Dreamcourtsie i jest to, tak przy okazji wspominając, chyba najprostsza droga, żeby wbić sporo punktów, bo mamy tam łącznie 7 bossów, bo każdy elf liczy się osobno i za każdego z tych bossów mamy 100 punktów bossowych, więc to jest bardzo łatwe 700 punktów, bo tak naprawdę za 35 zabić mamy 700 punktów, więc w miarę łatwo i szybko i przyjemnie. Ja osobiście tego jeszcze nie wbiłem, ale to już jest temat na inny odcinek. Co istotne, tak jakby każdego bossa jak wbijamy, no to mamy 3 poziomy, oczywiście w zależności od tej kategorii, o której wcześniej wspomniałem, no to na pierwszy poziom trzeba 1 lub 5 lub 25 sztuk zabitych. I za każdy tak jakby kolejny poziom dostajemy kolejne punkty, za maksymalne jest 100 punktów. Chyba, nie wiem czy za wszystkie kategorie, ale to jest tak naprawdę mało istotne dla całości tego filmu. Istotne tutaj jest to, co dają nam te punkty, które zbieramy. W tej zakładce Boss Slot widzimy, ile mamy punktów i ile potrzebujemy do kolejnego tak jakby poziomu. Natomiast same punkty przekładają się na boss bonus. Boss bonus to jest coś takiego, co pozwala nam tak jakby zdobyć dodatkowego dropa z danego bossa. Jak działa boss bonus dokładnie, porozmawiamy sobie za chwilę, bo jest kilka ciekawostek, których ludzie nie do końca rozumieją. Natomiast sam boss bonus działa w ten sposób, że działa tylko i wyłącznie na części ekwipunku, czyli na przykład nie działa on na kamyczki, nie działa nam na tokeny, na golda i tego typu rzeczy, działa na części ekwipunku, czyli zbroje, pierścienie, buty, tarcze, spellbooki i tak dalej, nie? Wszystko co możemy uznać jako ekwipunek, no to na te przedmioty boss bonus działa, natomiast na wszystkie jakieś kosztowności, creature producty i tak dalej, boss bonus nie ma wpływu. Jak widzicie, oprócz tego jeszcze mamy Boosted Bossa codziennie. Boosted Boss działa tak, że raz, że do Bostiariusza liczy nam się tak, jakbyśmy zabili 3 sztuki na raz, a dwa, że mamy bonus lota 250%, czyli działa to identycznie tak, jakbyśmy mieli boss bonus na poziomie 250%. Jak widzicie, ja mam w tej chwili 86%. Co to oznacza? Oznacza to, że za każdy tak jakby za każdy 100% mamy szansę na dodatkowe losowanie lota, czyli zabijamy jakiegoś bossika, tak jak ja mam 86% szansy na boss bonus, więc jeśli okaże się, że ten boss bonus zadziałał, to tak jakby mam jeszcze dodatkowe losowanie ekwipunku z tego bossa, czyli de facto jeśli boss bonus mi wejdzie, no to wtedy tak jakbym zabił 2 bossy naraz, taką mam szansę mniej więcej na wydropienie jakiegoś ekwipunku. Jak mamy 250%, no to wtedy mamy z automatu tak jakbyśmy zabili 3
i jeszcze szanse na 50% szans na to jakby czwarte losowanie. Tak to mniej więcej działa w dużym uproszczeniu, czyli de facto nie zwiększa nam to szansy na lota o 86%, czy też nie zwiększa nam tak jakby nie zdwukrotnia nam, czy z trzykrotnia szansy na dropa, tylko dostajemy tak jakby szansę na kolejne losowania, tak jakbyśmy po prostu weszli i jeszcze raz zabili bossa i drugi raz dostali jakiegoś losowego dropa z niego, to mniej więcej tak ten boss bonus działa. Natomiast co największe tutaj stwarza konsternację wśród graczy, to to, że mają na przykład ponad 100% boss bonusu, i po zabiciu bossa nie dostają informacji, że ten boss bonus się aktywował, bo jeszcze wspomnę tutaj, że jeśli zabijacie bossa z boss bonusem, czy który jest zboostowany, no to tam w locie macie napisane, że lot był taki i że w nawiasie, że boss bonus był aktywowany. Natomiast zdarza się tak, że mimo, że macie 100 czy 120, 150, niektórzy pewnie z 200%, z 200% boss bonusu, no to czasami się zdarza, że mimo to tego boss bonusu nie dostają, czyli tak by nie aktywuje im się ten boss bonus. Żeby wam wytłumaczyć, dlaczego tak się dzieje, to zrobiłem taki bardzo prosty, basicowy kalkulator na szybciutko, znaczy nawet nie kalkulator, tylko generator losowy, którym postaram się wam wytłumaczyć, dlaczego w ten sposób się dzieje. Jak widzicie, tutaj mam jakąś tam listę lota. Dokładnie jest to lot, który może wypaść ze skarletki. Tutaj mam jakąś szansę na dropa danego przedmiotu. Tutaj mam oznaczone, czy jest to część ekwipunku, czy nie jest to część ekwipunku, bo tak jak mówiłem, boss bonus działa tylko i wyłącznie na części ekwipunku. Natomiast ostatnia kolumna to jakaś tam wartość danego itemku. I teraz tak, jeśli chodzi o drop rate, nie sugerujcie się tym, to jest tylko poglądowo na potrzeby filmiku. Nie mam pojęcia, jaki drop rate mają Cobra itemy, natomiast jeśli chodzi o golda, jakieś tam gemy i tak dalej, to po prostu wziąłem jakieś tam statystyczne wartości, które znalazłem na internecie. Więc oczywiście tym drop rate'em się nie sugerujcie. Jeśli pokaże mi się tu na przykład, że 3 razy z rzędu wypadł mi Cobra crossbow, to nie jest kwestia, że jakiś farć i tak dalej. Po prostu prawdopodobnie mam dużo większy drop rate tutaj ustawiony niż jest w rzeczywistości, bo ja tu mam na każdy Cobra item 1% szans. Natomiast jeśli chodzi o ceny, no to są one tylko i wyłącznie po to, żeby tutaj było lepiej wizualnie widać, co wypadło. To podzieliłem sobie mniej więcej tak itemki, jak są podzielone w gierce, co do wartości, żeby nam się tu kolorowały, żeby było to po prostu lepiej widoczne. No i tak jak widzicie, właśnie ta tabela, która jest już pokolorowana, jest to tak jakby tabela, którą jak sobie kliknę przycisk lot item, no to po prostu działa to tak jak losowanie w momencie, jak zabiłbym sobie danego bossika, czyli z puli tych itemów, w zależności od ich prawdopodobieństwa, losuje mi lota z bossa na podstawie tych drop rate'ów, które tam sobie wpisałem. I uwzględnia mi to boss bonus. Jak widzicie, tutaj na górze mam wpisany boss bonus. Ustawiłem sobie tak, jak mam u siebie, czyli 84%. Co istotne, tutaj dodałem sobie taką informację, czy w ogóle boss bonus został striggerowany przy danym losowaniu. Czyli, tak jak ja mam 84%, czyli mam teoretycznie 16% szansy, że ten boss bonus nie zadziała. Czyli w tym momencie, jeśli ten bonus w ogóle nie zadziała, dostanę tutaj informację, że boss bonus nie zadziałał. Natomiast przy każdym itemie, który został tak jakby wylocony, nazwijmy sobie to, mam również informację, czy boss bonus zadziałał. A konkretnie, czy item został wylosowany tak jakby w tym standardowym losowaniu, czy w tym dodatkowym z boss bonusu. Bo tak jak po prostu w momencie jak dostajemy boss bonus, tak jakby jest triggerowane dodatkowe losowanie na przedmioty, które są ekwipunkiem. Co jeszcze tutaj muszę wytłumaczyć na wstępie? Ja nie wiem, w jaki sposób Chipsoft w którym momencie technicznie uwzględnia boss bonus, bo są to jakby mogą być dwa podejścia.
Czyli w momencie, kiedy losujemy lota, najpierw sprawdzamy, czy boss bonus będzie striggerowany. Jeśli tak, no to po prostu robimy 2 losowania na itemy będące ekwipunkiem. Drugie podejście jest takie, że przy losowaniu jakby każdego itemu jest sprawdzane, czy boss bonus się striggerował. Jeśli tak, no to po prostu losujemy dany item drugi raz. I dlatego tutaj ja korzystam tutaj z podejścia, w którym najpierw sprawdzamy, czy w tym losowaniu boss bonus będzie uwzględniany, czyli czy będą 2 losowania, czy nie. I ogólnie jest to z perspektywy statystycznej i z perspektywy gracza, który ma powiedzmy dość duży boss bonus, lepsze podejście niż gdybyśmy losowali za każdym itemem sobie. To tak przynajmniej wyszło z moich tutaj prób losowań. Dobrze, czyli sprawdźmy sobie po prostu, jak zobaczycie, jak sobie kliknę loaded item, no to pokazuje nam się jakiś tam set przedmiotów, który został tym razem wylosowany. No i tak jak widzicie, tutaj mam Magma Amulet, który ma oznaczenie, że boss bonus został striggerowany, czyli tak jakby przy pierwszym losowaniu, ten Magma Amulet nie został zdobyty przy pierwszym losowaniu, tylko dopiero przy drugim losowaniu. I teraz mamy tą sytuację, o której właśnie mówiłem na początku, czyli mamy boss bonus, ten boss bonus wszedł, czyli drugie losowanie zadziałało, czyli powiedzmy, nawet jeśli ktoś ma 100%, no to ten boss bonus tutaj zawsze będzie miał striggerowany. Natomiast tu jak widzicie po itemach, które zostały wylosowane, nie ma żadnego itemu, który po prostu został wylosowany dzięki boss bonusowi. I w takiej właśnie sytuacji nie macie informacji, że był striggerowany boss bonus. Jak widzicie, jeśli sobie zalosuję i są same itemy, które są wylosowane w pierwszym losowaniu, no to oczywiście tego boss bonusu tutaj na żadnym itemie nie ma. O, tak jak widzicie teraz znowu Terrarod, jest boss bonus, czyli został wylosowany w drugim losowaniu. Oczywiście pewnie gdybym tutaj dał sobie wyższy drop rate, no to częściej by nam się to wyświetlało, no ale teraz znowu jakieś tam Terralegi zostały wylosowane właśnie w tym losowaniu boss bonusowym. Mogę sobie tu ustawić powiedzmy większą szansę. No tak jak widzicie tutaj 2 itemy sobie boss bonusowe nam wypadły. Mogę sobie ustawić 100%. No i akurat teraz wypadł Cobra Wand, ale nie wypadł boss bonusu, tylko wypadł nam normalnie. Tak mniej więcej to działa. Nie będę wam tutaj pokazywał, jak to działa, jak macie powyżej 100%, bo po prostu nie chciało mi się dodatkowego kodu implementować, żeby uwzględnić sytuację, kiedy mamy powyżej 100 czy 200% boss bonusu. Po prostu napisałem sobie to na szybko, tak żeby wam to unaocznić. Natomiast działa to w ten sam sposób, jak przy bonusie do setki, czyli jeśli przekroczymy tutaj setkę, no to wtedy zamiast 2 losowań mamy jeszcze losowanie, szansę na losowanie trzecie, bo jeśli będziecie mieć 200%, no to wtedy macie za każdym razem 3 losowania, natomiast jeśli macie ponad 100%, to macie 2 losowania plus ileś tam procent szans na losowanie trzecie. No i tak jak mówiłem, te dodatkowe losowania tyczą się tylko i wyłącznie części ekwipunku, czyli tutaj mamy Terrahuda, tu mamy Magma Amulet, tutaj nic, a tam coś było. O, Cobra Crossbow, który wypadł w pierwszym strzale. Tutaj mamy jakieś Crystal Coiny, to nie, ale mamy Terraroda też z boss bonusu. Mamy Cobra Cluba bez boss bonusu, mamy Terralegi z boss bonusem. I tak to mniej więcej działa. Oczywiście, teraz tak jak widzicie fajnie wypadło. Mamy Terramantle, które wypadło standardowo i drugie Terramantle, które wypadło z boss bonusem. Dlatego właśnie na boss bonusie często się zdarza, że na przykład wypadną wam 2 czy 3 takie same przedmioty. To właśnie z tego powodu, że na przykład jak jakiś przedmiot ma bardzo duży drop rate, no to wtedy jest bardzo duża szansa, że wypadną nam 2 takie same przedmioty. Na przykład dajmy sobie 100% szans na Cobra Hooda. No i jak widzicie, teraz za każdym razem będzie nam wypadał Cobra Hood, jeden z boss bonusu, drugi bez boss bonusu. Dlatego
Dlatego mniej więcej tak to sobie funkcjonuje. Mam nadzieję, że to troszeczkę rozjaśni tym osobom, które właśnie nie wiedziały dlaczego mają 100% boss bonusu, natomiast nie zawsze ten boss bonus im się pojawia i tak jakby czuły się trochę oszukane, że to nie działa, że coś jest nie tak i tak dalej. No to właśnie dlatego, że nawet jeśli ten boss bonus nam się uaktywni, natomiast nie wypadnie nam żadna część ekwipunku z boss bonusu, no to nie dostaniemy tej informacji, że boss bonus zadziałał. Czyli jeśli na przykład z jakiegoś bossa jest bardzo niski drop rate, bardzo niska szansa na dodatkowy drop rate, no to wtedy jest duża szansa, że ten boss bonus jakby nam się nie pokaże. Na przykład, co prawda z Oberona chyba bardzo często się pokazuje, mimo że nam nic nie wypada, natomiast na Oberon ma też własnego jakby lota, no i tam na przykład może nam wypaść jakiś Dodger czy coś takiego i wtedy też nam się pokaże boss bonus, dlatego na Oberonie to działa troszkę tak mało intuicyjnie, natomiast też co do reguły też to w ten sposób wygląda. Natomiast na wszystkich innych bossach no to dostajemy generalnie informację, jak wypadnie nam jakiś equipment item, no to wtedy dopiero dostajemy informację, że ewentualnie był to boss bonus, oczywiście pod warunkiem, że equipment item wypadł nam przy losowaniu boss bonusowym. A żeby tak jeszcze potwierdzić moje słowa, to nawet tutaj, gdzie sobie ustawiacie slota na boss bonus, czy tam macie zboostowanego bossa, no to tutaj macie nawet napisane, że equipment lot bonus, czyli tylko ekwipunek, tak? Żeby gdzieś tam ktoś potem nie mówił, że ale mi wypadło więcej kryształków. No nie, na kryształki to nie działa, tylko na ekwipunek. Co więcej, ostatnio jeszcze MDN mi rozjaśnił, że jak wbijemy 1500 punktów bossowych, to odblokujemy sobie drugiego slota, czyli będziemy mogli jednocześnie 2 bossy sobie ustawić na slota. Jak widzicie, codziennie możemy sobie tak jakby za darmo przelosować bossa, którego mamy na danym slocie. Za każde następne losowanie już dziennie płacimy. Natomiast MDN mnie uświadomił, że jak mamy 2 sloty, to nie jest tak, że na każdy slot mamy osobne to darmowe wyczyszczenie, tylko mamy jedno i to jest według mnie trochę lipa i trochę mnie to zniechęciło do wbijania w ogóle dalszych punktów bossowych i już abstrahując od tego, że ja po prostu nie lubię robić bossów, bo jest to dla mnie strata czasu i przez kolejki na dźwignię i tak dalej mi się odechciewa, ale to gdzieś tam ja i moje robienie bossów to jest inny temat poboczny i nie na ten film, a tutaj chciałem wam tylko przybliżyć bliżej działanie boss bonusu i jak to w ogóle wygląda, dlaczego to działa w ten, a nie inny sposób i dlaczego czasami jest to troszkę mylące. Mam nadzieję, że mi się udało i że zrozumieliście, o co chodzi. No ja oczywiście zapraszam do subskrypcji kanału, zostawcie, jeśli film się podobał, łapy w górę. Napiszcie, czy było to w miarę zrozumiałe i czy chcecie więcej tego typu filmów. No i cześć, trzymajcie się, do usłyszenia.